Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dzisiaj będę testował rower Merida Speeder 5000. Bardzo fajny fitnessik. Merida przywiozła do Łodzi sporo rowerów. Postanowiłem się do nich zgłosić i sobie taki rower przetestować. Bardzo fajny, karbonowa rama, lekkie elementy, niewiele ponad 8 kg wagi już z pedałami, także super lekki rower. Bardzo fajnie się jeździ. Zaraz zjadę może gdzieś trochę w spokojniejsze miejsce, bo tutaj strasznie wieje i opowiem Wam trochę więcej o tym rowerze. I stanąłem sobie w takim fajnym zagajniczku, zrobiłem sobie przerwę. Wieje dzisiaj przeokrutnie, także chciałem się troszeczkę przed wiatrem schować. Tak jak widzieliście, jeżdżę dzisiaj fitnessem Meridą Speeder 5000. Bardzo fajny, lekki rower, karbonowa rama, karbonowy widelec, 8 kg bez pedałów. Ważyliśmy to naprawdę ultra lekki rower. Wyposażony w przerzutki Shimano Ultegra, 11 przełożeń mamy z tyłu, 2 przełożenia z przodu. Korbę mamy 5034 marki FSA, z tyłu kaseta 1128, także przełożenia są dostosowane również do jazdy w górach, są bardziej miękkie. Fajnie po prostu mieć troszeczkę zapasu z tyłu też, żeby dać sobie radę na podjazdach. I właśnie podjazdy. Takie rowery, taka masa predestynuje do tego, żeby nim podjeżdżać. Zobaczcie zresztą sami. Podjazdy to jest naturalne środowisko tego roweru. Podjeżdża się wspaniale, zwłaszcza jeszcze tak jak wieje, tak jak teraz. To po prostu sprawdza się świetnie. 8 kg wagi to nie jest żadne ograniczenie, już tak naprawdę ograniczają mnie tylko nogi. Podjeżdża się bardzo lekko, bardzo fajnie. W porównaniu z rowerem, który waży 10 kg, jest dużo lepiej. Ja już nie mówię o rowerze, który waży 12 czy 14. Także podjeżdża się rewelacyjnie, podjeżdża się naprawdę fajnie. To, co jeszcze mnie urzekło w tym rowerze, to rama. Rama jest wykonana z karbonu i widać po prostu dbałość o wszelkie detale. Mamy chociażby wewnętrzne prowadzenie linek. Ale powiem Wam tak, ja w swoim Cubie aluminiowym mam wewnętrzne prowadzenie linek, ale nie jest zrobione tak fajnie jak tutaj. Tutaj te linki są schowane wszystkie. Nawet w przednim widelcu jest poprowadzona linka od hamulca, z tyłu do tylnej przerzutki. Linka też jest całkowicie schowana, nic nam nie wystaje. Jest to bardzo fajne, po prostu linki się tak nie brudzą, będzie można rzadziej je po prostu wymieniać. Sama praca napędu też jest naprawdę rewelacyjna. Ja mam porównanie do 105, którą mam w swoim rowerze, to nie spodziewałem się, że będzie aż taka różnica. Ja kiedyś na Ultegrze jeździłem, ale to była jakaś stara Ultegra sprzed paru lat. Shimano poszło naprawdę bardzo do przodu. Biegi zmieniają się po prostu, ledwo dotknie się manetkę, już biegi się zmieniają. Jakoś wydawało mi się, że w mojej 105 fajnie się to zmienia. Tutaj dzieje się to jeszcze, nie wiem, ze 2 razy szybciej, co najmniej. I w tym rowerze zastosowano hamulce tarczowe. Wiedzą czytelnicy też bloga, że ja może nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tarczówek, ale wszystko idzie do przodu, świat idzie do przodu, producenci też idą do przodu. Tutaj zastosowano tarczówki Shimano Deore. Wydaje mi się, że już wystarczające. Nie jest to może jakaś topowa jeszcze klasa hamulców, ale już spokojnie do takiej szosowej jazdy zdecydowanie wystarcza. Bardzo fajnie hamują, modulacja tych hamulców jest świetna i przyznam szczerze, że kolejny mój rower już będzie z tarczówkami, bo jednak V-breki są spoko, ale tarczówki jednak coraz lepsze producenci montują. Mimo że są troszeczkę cięższe od V-breków, to i tak tutaj te powiedzmy 100 gramów więcej już wielkiej różnicy nie robi. Powiem jeszcze o samym komforcie jazdy. Dużo osób obawia się tego, że mamy sztywny widelec, że będzie na nierównościach nam niewygodnie, że nie zjedziemy z asfaltu. Będzie niewygodnie? To zobaczcie sami. A jeszcze powiem Wam parę słów o komforcie jazdy. Wiele osób zastanawia się, czy jadąc na tak wąskich oponach, na sztywnym widelcu i po takich płytach teraz betonowych z dziurami, jak my teraz jedziemy, czy jedzie się dobrze. Powiem Wam tak, do jazdy na co dzień po tego typu terenie ten rower się nie nadaje, już zwłaszcza opony 28 mm są za wąskie, ale daje radę, spokojnie, jeżeli awaryjnie chcemy przejechać, spokojnie przejedziemy. Jeżeli zmienimy opony na szersze troszeczkę, może z trochę większym bieżnikiem, bez problemu sobie na takiej nawierzchni damy radę. Jak dla mnie tutaj sztywny widelec karbonowy robi swoją robotę. No okej, dobrze. Szczerze mówiąc, całego dnia nie chciałbym tak po tych płytach jeździć. Ale jeżeli będzie trzeba awaryjnie zjechać, nie będzie problemu. Jeżeli założymy szersze opony, będzie już naprawdę można spokojnie nawet po leśnych ścieżkach pośmigać. Tutaj producent zastosował obręcze o szerokości 17C. To jest teraz standard nawet i w rowerach szosowych już przechodzi się na troszeczkę szersze te obręcze. Dzięki temu balon opony się zwiększa i można również zastosować troszeczkę szersze opony. Tutaj też powiem tak, że rama jest bardzo fajnie przygotowana właśnie pod możliwość założenia
na szerszych opon. Tutaj teraz jest 28C, 35C spokojnie się zmieści, a myślę, że nawet więcej. Trzeba byłoby przymierzyć, czy 38, może nawet 40 by weszło. Daje to bardzo duży komfort właśnie przy jeździe turystycznej, w momencie, kiedy chcemy z asfaltu troszeczkę pozjeżdżać. Powiem Wam tak, jest tutaj 28, jest opona i czuć też kolosalną różnicę w samym przyspieszaniu, w lekkości jazdy między 28 a 35. Wydawać by się mogło, że to tylko 7 mm, ale ten rower sam rwie się do przodu. Ja myślałem, że mój Cube jest fajny i zwinny. Też będę musiał pomyśleć nad wymianą opon, bo wąskie opony są o wiele fajniejsze. Sporo osób może się też zapytać w ogóle, ale do czego jest taki rower fitnessowy potrzebny? To nie takiej hydra, nie wydra, ni w jedną, ni w drugą stronę, ani rower szosowy, nic, ale on właśnie czerpie garściami te najlepsze cechy z roweru właśnie. Z jednej strony mamy sportową pozycję za kierownicą, może nie aż tak bardzo pochyloną jak w rowerze szosowym, ale mimo wszystko jest sportowa. Mamy sztywny widelec, który jest daje nam dużo zwinności na asfalcie. Nie jest tak ciężki po prostu jak amortyzator. Z drugiej zaś strony możemy założyć szersze opony, wjechać sobie właśnie gdzieś taki delikatny terenik i na nim też pojeździć. Więc rower nadaje się na wszelkiego rodzaju wycieczki. Można tutaj do niego spokojnie założyć błotniki. Jest troszeczkę gorzej z bagażnikiem, bo otwory montażowe do błotnika są na ramie. Niestety do karbonowej ramy już z bagażnika raczej producenci nie zalecają, żeby zakładać. Można spróbować ewentualnie na sztyce, takie są specjalne bagażniki i sobie założyć taki bagażniczek. Jak się jeździ na takim rowerze? Powiem Wam tak, karbonowa rama robi swoją robotę, jest naprawdę mega sztywno, przy nawet mocniejszym depnięciu nic się nie ugina, trzyma się to naprawdę świetnie. Do tego mamy tutaj support z technologii Press Fit, on jest wpuszczony w ramę. Do tego mamy jeszcze ta sama misa supportowa, jest naprawdę duża, masywna, bardzo fajnie przenosi, po prostu przy pedałowaniu przenosi energię. Bardzo krótka główka ramy, siedzi się na nim właśnie w tej sportowej pozycji, reaguje bardzo dobrze, ale nie nerwowo. Właśnie nie ma żadnych obaw tutaj, że ktoś, kto nie jeździł wcześniej na tego typu rowerze, że będzie, nie wiem, będzie przestraszony, nie będzie wiedział, co na nim zrobić, bo ten rower wybacza naprawdę wiele błędów. Jeździ się po prostu na nim z jednej strony szybko, z drugiej strony bezpiecznie. Dobra, słuchajcie, zrobiło się troszeczkę zimno, ja już kończę, wskakuję na niego, jeszcze się na nim troszeczkę przejadę, jeszcze się troszeczkę rozgrzeję. Podsumowując, rower warty każdej złotówki, naprawdę świetny fitness do różnych zastosowań. Ja się bardzo cieszę, że producenci fitnessów zauważyli, że jest grupa odbiorców na tego typu rowery i zaczęli je po prostu udoskonalać, wprowadzać coraz to lepsze modele, właśnie jak akurat ta Meritka. Także dzięki, trzymajcie się, hej!